Siemano, a dzisiaj pogadamy o oświetleniu LED, bo coraz częściej spotykamy to na planach filmowych. Ten rodzaj lampy jest po prostu coraz częściej wybierany przez operatorów. Opowiem Wam, na czym ja pracuję, jak pracuję oraz jak w tak małej puszce zgromadzono wielką moc oraz jakie efekty nam to daje. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy sobie od tego, że ja od dłuższego czasu bawię się zarówno przy YouTubie, jak i przy realizacjach bardziej modowych lampami od Colbor CL60R. I tu mamy dwa rodzaje. Tutaj mamy lampkę RGB i ona jest po tej stronie, ale zarówno mamy tutaj lampę B, czyli mamy po prostu ciepło, zimno, balans jeśli chodzi o temperaturę światła. Zacznijmy sobie od tego, że ta lampa dla mnie wygrywa pod tym względem, że jest malutka i mogę sobie ją zasilać za pomocą USB typu C do na przykład V-Locka. I tak też właśnie zrobiłem, że mieliśmy na przykład scenę z modelką, chyba to była bardziej plenerowa scena, ale widząc, że działa to po prostu w plenerze, ja poszedłem w to dalej. I działałem również z tym na lokacji, bo było to dużo po prostu bardziej wygodne. Podpięliśmy V-Locka, kabel i był to mega nieduży zestaw, tylko że dodaliśmy jeszcze do tego tutaj softbox, żeby to wszystko sobie razem działało. I działało to naprawdę świetnie, bo przede wszystkim jest to lekkie, mobilne i mogłem sobie zmieniać temperaturę barwową. I oscylowaliśmy tam w granicach 3000 po prostu, bo zależało nam na ciepłym klimacie. I to mnie bardzo przekonało do tak małej, mobilnej, fajnej lampy, która właśnie jest tutaj Colbor CL60. Bo nie dość, że daje fajne światło, to jest fajna pod względem takiej mobilności. Jednak zawsze jest druga strona medalu i mimo tego fajnej mobilności, którą tam dała mi ta lampka, był jeden z nią problem, a mianowicie flickerowała. Obraz flickerował, który tam po prostu rejestrowaliśmy i nie wiem, czy była to wina baterii, bo może już była na wyczerpaniu, czy może wina kabla, bo na przykład przy stałym zapaleniu jej do prądu ona nie flickeruje, więc wydaje mi się, że jest to po prostu jakiś bateryjno-kablowy może był problem, ale tylko zgłaszam, że coś takiego się tutaj u mnie wydarzyło i może też się wydarzyć u Was. Warto mieć to po prostu na uwadze i mieć na przykład przygotowanych kilka rodzajów baterii, bo może to też ma jakąś zależność. Niemniej jednak to, co poza tą mobilnością mi się tutaj spodobało mi się jeszcze te efekty, które tutaj posiada. I jakby wersja Bicolor ma ich mniej, bo na przykład wersja RGB jest dużo bardziej rozbudowana pod tym względem, że na przykład jest burza, fajerwerki, wiadomo, wszystkie takie bardziej chłodno, cieplejsze są zawarte tutaj, na przykład zepsuta żarówka, na przykład flesze, burza, to wszystko tutaj posiada, ale tam na przykład dochodzi jeszcze efekt policji, imprezy, fajerwerków, wszystkie te efekty, które były w dużych lampach, drogich lampach i w końcu mamy je w mniejszych, lżejszych, tańszych przede wszystkim, bo ten zestaw nie jest super drogi, warto się temu naprawdę pochylić i przyjrzeć. Cała konstrukcja jest wykonana mega solidnie, bardzo się tutaj producent do tego przyłożył, żeby to wyglądało i działało przede wszystkim dobrze. To, co jeszcze jest tutaj spoko, to też, że te lampy, możecie zobaczyć sobie, one mają takie wyżłobienie. I te wyżłobienia są po to, żeby można sobie łączyć na przykład jedną lampę w drugą. Można to połączyć w dużą jednostkę, która da nam jeszcze więcej światła. Lampa przychodzi do nas w takim fajnym case'ie, zadbanym, solidnym, jakby nie ma co tutaj się rozpisywać, jest po prostu porządny case, w którym jest bezpiecznie lampa chroniona. W zestawie mamy reflektor, oczywiście lampa i zobaczcie sobie przy okazji, jak wygląda właśnie tutaj LED bez reflektora. Fajnie jest to wykonane. Wokół jest w ogóle radiator, który właśnie redukuje nagrzewanie się, bo one się trochę grzeją
trochę szumią, nie jest to jakiś taki inwazyjny szum, bo na przykład Wy teraz na pewno tego nie słyszycie, kiedy ja do Was mówię, a lampa jest tutaj naprawdę koło mojego ucha, więc jeśli by to było jakieś inwazyjne, to byście to słyszeli. Ja po prostu gołym uchem słyszę, że ona tam się szumi, sobie pozbywa się tego ciepła, żeby po prostu się nie grzała. Z rzeczy takich bardziej technicznych, no to kąt samego świecenia jest 120 stopni, z reflektorem jest to 15 stopni, temperatura jest od 2700 kelwinów do 6500 kelwinów. Lampka za mną posiada pełne spektrum koloru, więc możecie sobie naprawdę ustalać, jaki kolor tylko byście chcieli. Przy temperaturze barowej 5600 i odległości 1 metra posiada ona 2600 luksów. Tak jak wspominałem wcześniej, jest ona zasilana USB typu C, to jest naprawdę genialne. Uwielbiam to rozwiązanie, bo po prostu czy na przykład ładuję baterię od Ronina, czy na przykład zasilam lampę, to przynajmniej mam zawsze jeden kabel, który wiem, że zawsze będę go ze sobą miał. Sama lampa bez reflektora waży 600 gram, więc możecie sobie wyobrazić, że takie ponad pół kilo w ręku nie jest jakąś obciążającą, plus dochodzi do tego na przykład 200 czy 300 gramowa bateria, no to ten zestaw naprawdę nie jest jakiś super obciążający i można sobie z tym śmiało pracować. I trochę tak jak mówiłem na samym początku odcinka, coraz częściej wybiera się lampy LEDowe. Nie ma co ukrywać, że na przykład jak ja robię listę sprzętu, na przykład na plan filmowy, no to zawsze muszą mieć lampy LEDowe. Mam również HMI. Stali widzowie tego kanału wiedzą, że jestem ogromnym fanem 1.8 HMI, bo po prostu jest to na tyle mała lampa, co daje naprawdę dużą moc i przede wszystkim nie potrzeba zawsze do niej agregatu, tylko można sobie podłączyć pod normalny kontakt. Ale lampy LEDowe to jest coraz częstszy wybór i to widzę też po innych operatorach, że po prostu tym lubią świecić. Jakość bieli, jaką generują te lampy oraz jakość tych spektrum koloru, które po prostu mamy zagwarantowane, to jest naprawdę mega rozwiązanie. Nie potrzeba tych już żeli kolorowych, które musimy zakładać na lampy HMI, tylko zmieniamy sobie z pozycji telefonu kolor, na jakim nam najbardziej zależy. Tak samo jest w wypadku właśnie tej lampy. Tutaj również możemy podpiąć się pod telefon i ustawiać sobie dany kolor, jaki tylko chcemy. To, co jeszcze jest fajne i to, co możemy sobie zakupić u producenta, to jest ten taki mały, nazwijmy go pilot, taki trochę smart pilot, bo jego funkcja jest mega prosta. Jak możecie sobie zobaczyć, mamy tutaj taką dziurkę, którą możemy sobie wkręcić, to jest to 360 bez hardstopów i możemy sobie naciskać. I zobaczcie, nacisnę sobie raz, a lampa za mną będzie się zmieniała jej ustawienie, które jej po prostu nadam. Czyli na przykład mam tutaj biel, mam tam gdzieś cyjanowy kolor i również ustawiłem sobie tutaj spektrum na przykład zmiany barwy koloru. I to jest naprawdę spoko, bo na przykład jeśli załóżmy sobie, pracujemy sobie, tak jak trochę w tym wypadku i ja, siedzimy sobie na przykład przed monitorem i na przykład albo ewentualnie robimy sobie live'a, takie urządzonko leży na przykład na nabiórku, widzimy, że jesteśmy za jasno, to albo zmieniamy kolor, albo sobie zmieniamy temperaturę barwową, bo na przykład zmieniła się ekspozycja, bo mieliśmy aż tak długiego live'a i wtedy nie odrywając się możemy sobie na przykład wiele tym pomóc. Jest to mega małe, a bardzo fajne, sprawne urządzonko, które po prostu jestem fanem takich gadżetów, które ułatwiają nam pracę, a to jest jeden z takich właśnie gadżetów, który możemy sobie pomóc. Nie przedłużając, bo ja zaraz śmigam na plan filmowy i po prostu uznałem, że zrobię taki dodatkowy odcinek dla Was tutaj. Bardzo mi było do Was znowu mówić. Myślę, że spotkamy się też niedługo. Staram się zawsze być dla Was jak najbardziej taki szczery z tym wszystkim, co tutaj się dzieje, żeby te wszystkie produkty, których ja używam, żeby one były po prostu odzwierciedleniem, że naprawdę mają one sens i działają. Także bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!